Cześć, mam na imię William i jestem ze Stanów Zjednoczonych. Ale po 10 latach spędzonych w Polsce zacząłem nazywać ten piękny kraj swoim domem. Niedawno moja koleżanka ze Stanów zapytała mnie, w jaki sposób Polska mnie zmieniła. W odpowiedzi bąknąłem coś o tym, jak w Polsce znalazłem swój dom. Naprawdę tak uważam, że tutaj znalazłem swój dom, ale to trochę nudna odpowiedź, nie? Dzisiaj więc chcę bardziej szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie, podając konkretne przykłady, jak ten wspaniały kraj nad Wisłą mnie zmienił. Zaczniemy od zmian fizycznych. Tutaj mamy zdjęcie William przed przeprowadzką do Polski. Tutaj mamy Williama po roku spędzonym w Polsce. A tutaj mamy Williama po powrocie do Stanów. Właśnie przeprowadziliśmy się z powrotem z Polski do Stanów. A tutaj mamy Williama po kilku latach z powrotem w Polsce. Czy coś tu trzeba dodać? Myślę, że te zdjęcia mówią same za siebie. Moi drodzy Amerykanie, jeżeli chcecie rzucić zbędne kilogramy, to przeprowadź się do Polski już teraz! Niedawno w odcinku na moim kanale wspomniałem o tym, jak tęsknię za prawdziwymi amerykańskimi burgerami. Ktoś mi napisał komentarz, że wcale nie dziwi się, że smakują mi amerykańskie burgery, bo wyjątkowy smak naszych burgerów polega na tajnym składniku. Mięsie ludzkim. W każdym razie, teraz rozumiem, dlaczego tyję, kiedy jestem z powrotem w Stanach. Po prostu jem tam za dużo mielonego mięsa ludzkiego. Okej, następny przykład. Teraz miewam sny w języku polskim. Wczoraj wieczorem śniło mi się, że poszedłem do monopolowego kupić se małpkę czystej. Ekspedient przy kasie, brzydki jak noc, warczał, że jestem mu winien 200. 200 za małpeczkę czystej? Czy coś ci odbiło? 200 za setkę? Chyba śnisz! W każdym razie poszedłem z tym potwornym panem w głośną polemikę. W języku polskim naturalnie. Kiedy obudziłem się obok zmartwionego pieska, chciałem kontynuować tą awanturę właśnie z nim. 200 za czystą? Zwariowałeś? O, zwariowałeś! Ja też zwariowałem. Szczerze wątpię, czy miałbym sny lub koszmary w języku polskim, gdybym tu nie mieszkał i nie uczył się tego pięknego języka. Ale kto wie, wszystko jest możliwe. Jak Polska mnie zmieniła? Jak Polska wpłynęła na mnie? Mam kolejny przykład. Teraz umiem posługiwać się nożem stołowym. Tak, w końcu zrozumiałem, że nóż to nie jest tylko dekoracja czy ozdoba. Naprawdę można go używać do krojenia jedzenia na talerzu. Dlatego Amerykanina to było wielkie odkrycie. Kiedy byłem dzieckiem, używałem noży do dźgania brata w nogę pod stołem. Dziwiłem się więc, widząc jak Polacy podczas posiłku trzymają widelec i nóż i korzystają z obu jednocześnie. Wykonywali różne manewry tymi sztuczcami, żeby zoptymalizować proces jedzenia. Ja mówię, kurczę, to naprawdę fajnie wygląda. Nie ukrywam, że na początku trochę się śmiałem, przecież można kroić jedzenie widelcem, tak jak my Amerykanie robimy. A nóż przede wszystkim służy do dźgania brata w nogę pod stołem, kiedy mama nie patrzy. Powoli zacząłem przyzwyczajać się do korzystania z widelca i z noża jednocześnie. W końcu zrozumiałem, że to ma ogromny sens. Kurczę, za dużo tutaj mamy światła, nie? Może przesunę się trochę. Okej, where were we? Kilka lat później, po tym jak już przyzwyczaiłem się do korzystania jednocześnie z noża i z widelca, a podczas wyjazdu do Stanów Zjednoczonych spotkałem się z byłą szefową na obiad. My sobie jedliśmy, rozmawialiśmy, ale w pewnym momencie mnie przerwała i powiedziała: wow, ale używasz sztućców w taki wyrafinowany sposób. Za kogo ty się uważasz? Za króla? No co ty, szefowo? Ja tu normalnie jem. Niemniej jednak nadal korzystam z noża i z widelca jednocześnie i uważam, że to bardzo dziwne, że w Stanach kroimy jedzenie widelcem.
Kolejna rzecz, kolejny przykład. Przestałem jeździć samochodem. Przekonałem się, że można żyć bez auta. Dla Amerykanina to jest coś nie do pomyślenia. W Stanach samochód to jakby członek rodziny. Często nawet nadajemy imiona naszym samochodom. Nie mam pojęcia, czy Polacy też tak robią, ale wydaje mi się, że nie. W każdym razie w moim rodzinnym stanie ktoś, kto nie posiada auta, ma przekichane. Będzie bardzo ciężko przemieszczać się po mieście, nie mówiąc już o innych miastach, o podróży do innych stanów. W Polsce byłem po prostu zdumiony, gdy zrozumiałem, że można dostać się praktycznie do każdego zakątka kraju, korzystając z komunikacji kolejowej i autobusowej. Ciężko mi uwierzyć, że przez te 10 lat, odtąd tu mieszkam, ani razu nie prowadziłem samochodu. W Stanach powtarzamy, że auto daje ci wolność. Niektórzy mają 2 samochody, nawet 3. Ale ja osobiście czuję się swobodniej bez samochodu. Kurczę, to jest trochę przesada z tym światłem, nie? Pokażę wam, z czym mamy dzisiaj do czynienia, czekaj. Okej, czy to jest trochę lepiej? A, zapomniałem rekwizytu. Okej. Więcej czytam, dzięki Polakom. Czy to rzeczywiście prawda, że w tym kraju spada czytelnictwo? Często to słyszę, ale trudno mi w to uwierzyć. Cały czas widzę, jak Polacy poczytają sobie w komunikacji miejskiej, w parkach, w innych miejscach publicznych. Kiedy byłem w Warszawie kilka tygodni temu, prawie wpadłem na nastolatkę, który nie patrzył, gdzie idzie. A wcale nie patrzył w ekran telefonu. Po prostu był zaabsorbowana literaturą. Niestety nie mogę chwalić się tym, że idę sobie pieszo, jednocześnie czytając, tak jak ten chłopak. Ale za to, chcąc być jak ci Polacy, którzy publicznie czytają, ja tu częściej czytam. A dodam, że to, co najczęściej czytam, jest literaturą polską. Kolejną cechą, którą przejęliśmy od Polaków, jest chęć podróżowania. Myślę, że w porównaniu do Amerykanów, Polacy o wiele częściej wędrują po świecie. Bardzo to podziwiam, tą pasję podróżniczą. No, uśmiechaliśmy się, gdy byliśmy gdzieś na wakacjach, gdzieś daleko stąd, nie wiem, na jakiejś wyspie w Grecji, w górach w Słowenii, czy może w ciemnym barze w środkowym Meksyku. I oczywiście usłyszeliśmy w tle język polski. Czasami myślę, że moi polscy znajomi rywalizują między sobą, kto potrafi zaplanować najbardziej wyjątkową, egzotyczną podróż. Bardzo przepraszam za kolejne zmianę tła, ale kurczę, dzisiaj mamy taką fantastyczną pogodę, że muszę wyjść na spacer. Więc w jaki jeszcze sposób Polska mnie zmieniła? Myślę, że mam tutaj dobrą odpowiedź, że do pewnego stopnia teraz rozumiem, na czym polega doświadczenie imigranta. No, od czasu do czasu dostaję komentarze sugerujące, że polski rząd pewnie płaci Amerykanom, żeby zamieszkali w Polsce. Albo że Amerykanie mogą spokojnie przyjeżdżać, mieszkać, pracować i żyć bez żadnych formalności. A w przypadku, że muszą ubiegać się ewentualnie o jakąś wizę, pewnie ich sprawy są załatwiane szybciej, a urzędnicy traktują ich łagodniej. No, byłoby obrzydliwe, gdyby rzeczywiście tak było, więc na szczęście tak nie jest. Uważam się za osobę dość pozytywnie nastawioną, a na tym kanale staram się przedstawiać życie, sprawy w pozytywnym świetle. Ale żeby to ująć kolokwialnie w języku angielskim, immigration is a bitch. Straciłem całe lata czekając na kartę pobytu. A kiedy się czeka na takie dokumenty, nie można wyjeżdżać z Polski nawet do sąsiednich krajów Schengen na przykład. Ktoś w rodzinie choruje za granicę? No trudno. No oczywiście możesz wyjechać, ale nie można wrócić. Mam przyjaciół z Ukrainy, którzy czekali 2 lata na kartę pobytu. Ja zresztą też czekałem ponad 2 lata na moją ostatnią kartę pobytu.
Ten proces, kiedy nigdy nie wiadomo, kiedy dostaniesz ten arcyważny dokument, a kiedy urzędnicy pokazują otwarcie, że mają Twoją sprawę serdecznie gdzieś, mówię tu przede wszystkim o swoich doświadczeniach w Gdańsku, to wszystko źle wpływa na psychikę. W momencie, kiedy dostałem w końcu tą kartę pobytu, na którą czekałem 2 lata, ponad 2 lata, a wtedy obiecałem sobie, że już nigdy więcej, naprawdę, po prostu nie mogę psychicznie tego znieść. Więc w tym momencie obiecałem sobie, że już nie mogę, tak, jeśli tak się stanie kolejny raz, to po prostu muszę wyjechać do innego kraju ewentualnie, do Stanów raczej nie. W każdym razie wtedy postanowiłem prawie od razu, nie od razu, ale 2 lata temu podałem dokumenty na kartę stałego pobytu, złożyłem dokumenty na tą kartę stałego pobytu z nadzieją, że to coś zmieni, a że w końcu dostanę tą kartę szybciej. Ale nic. Więc ostatnio moja obecna karta pobytu, już nieobecna, bo ta karta straciła ważność miesiąc temu. Więc koniec końców musiałem złożyć dokumenty na kolejną kartę tymczasowego pobytu. Mam jakby 2 sprawy w toku. To jest coś naprawdę fajnego. Kiedy mówię fajnego, mam na myśli absurdalnego. To po prostu jest dużo stresu, dużo pieniędzy, dużo czasu. To jest dla mnie naprawdę okropna sytuacja. Wyobraźcie sobie sytuację, że moja 90-letnia babcia w stanie Mississippi ostatnio chorowała. Bardzo się martwiłem za każdym razem, gdy pyta mnie, kiedy wrócę do Stanów na wizytę. Nie wiem, co odpowiedzieć. Droga babciu, przepraszam, ale naprawdę nie mam pojęcia, kiedy mogę wrócić. To wszystko zależy od urzędu. Bądź co bądź, znowu jestem w czarnej, imigracyjnej depresji. Wiem, że część widzów mojego kanału to Polacy, którzy mieszkają w Stanach, w Anglii, w Niemczech, w Australii. Jestem pewien, że Wy także macie bardzo ciekawe historie związane z imigracją. Może wcześniej nie mogłem sobie wyobrazić, jak trudno zdobyć wizę do Stanów, czy uzyskać na przykład pozwolenie na pracę i tak dalej. Rozumiem doskonale, że Polacy, którzy wyemigrowali do USA, do tych innych krajów, oni mieli to ciężej, trudniej niż moja przeprowadzka do Polski. Teraz jednak mogę sobie wyobrazić, jak ogromne są stres i frustracje z tym tematem związane. Na własnej skórze przekonałem się, że immigration is a bitch. Może robię sobie drzemkę tutaj, dopóki nie dostanę karty pobytu. Do zobaczenia za parę lat. Przepraszam, że pozwoliłem sobie trochę ponarzekać, użalać się nad sobą. I know it's not a good look. Chciałbym zakończyć ten odcinek ostatnim przykładem, jak Polska mnie zmieniła. Wracam tu do punktu wyjścia, do tego, że w Polsce znalazłem swój dom. Tu naprawdę odkryłem poczucie przynależności. Tego mi brakowało nawet w swoim rodzinnym kraju. Więc mimo tych piekielnych urzędowych wyzwań uważam, że warto o to wszystko walczyć. Warto walczyć o to, co się kocha. A ja naprawdę kocham ten kraj. Kocham wspomnienie, które tu zgromadziłem. Wspaniałych przyjaciół, których poznałem. A także język polski. A babciu, proszę poczekaj na mnie. Ja pojadę do Ciebie tak szybko, jak będę mógł. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do następnego razu.